Witam Was, wodniki, w czytaniu dla Was na wiosnę. Nazywam się Izabela Kiełbowska i zapraszam Was do rozkładu tarota. Część kart już jest, trochę dorzucę. Zapraszam do oglądania, do słuchania, do subskrypcji, do dzielenia się treścią, moi drodzy. Zaczynamy, bo tego jest trochę. Zaczynam od kart ziołowych. Jest wierzba i babka lancetowata. Moi drodzy, warto, żebyście zajęli się czymś, co wymaga od Was obu rąk i przypomina trochę wyplatanie. Może trzeba się trochę pobawić w szczegółach, może trzeba trochę zrobić coś jakby mechanicznie i to Wam może dobrze zrobić. I możecie dowiedzieć się czegoś na temat wierzby i zobaczyć, czy Wam może się nie przyda dla zdrowia. W razie czego konsultujcie się z lekarzem, jeśli potrzebujecie. A babka lancetowata tu nie za dużo babki, nie, bez przesady z tą zieleniną. I czasem może trzeba by było zwrócić się w stronę innych metod niż tradycyjne. Ale trochę babki można wykorzystywać w swoim życiu. Może macie zwierzątka, które lubią babkę lancetowatą. Także tyle, jeśli chodzi o karty ziołowe. A poza tym mocne karty u Was, mocne. Kto się boi, ostrzegam, żeby najpierw może meliskę. Pół żartem mówię, pół, bo ktoś mi powiedział kiedyś z wodników, że straszę, no ale co ja mam mówić, coś czego nie widzę. A tu są mocne karty. 2 razy karta 13. Są mocne przekształcenia, mocne zmiany. To jest karta nazywana śmiercią i to macie jeszcze 2 razy. Czyli wygląda na to, jakby jakiś rodzaj przemiany musiał nastąpić, który ma taki ciężar gatunkowy jak śmierć. No serio. A część jakby nie chciała się zakończyć. Także może są 2 sprawy u Was do zakończenia i uda się jedną zakończyć. Tak? Coś odchodzi, coś się zaczyna. Zawsze tak jest przy takich głębokich przemianach. Nie myślcie, że każdemu będzie tutaj taka jakaś śmierć dosłowna. Nie. Bynajmniej nie patrzcie w ten sposób. Zwykle śmierć to jest po prostu koniec jakiegoś etapu i początek czegoś nowego. Coś musi niejako umrzeć, żeby mogło coś nowego się odrodzić. Tutaj jak mamy gąsieniczkę i motylka, jest taka zmiana, że można by było się w ogóle nie zorientować, co było wcześniej. I tu musi być taka zmiana, ale jednocześnie nad tym jakby coś jednak nie do końca się udało zakończyć. Koniec i jeszcze nie koniec. Jest to związane z jakąś koncepcją, która jest w umyśle, jako myśl sama sobie. Może zostać porzucony jakiś sposób myślenia. A na to miejsce co innego. I moi drodzy, tam, gdzie się coś jeszcze nie zakończyło, jest walka. Jest starcie. Są różne głosy, różne działania, różne strony. Nie do końca wiadomo, kto z kim o co walczy. Jest jakaś dziwna rywalizacja. Nie do końca wiadomo, kto jest po czyjej stronie. Wygląda to jak jedno wielkie zamieszanie. Możecie
mieć takie poczucie, że w was trwa jakaś walka, jakaś bitwa. A może być tak, że ona jest w świecie zewnętrznym. Jest to związane z uczuciowością kobiecej postaci, która potrafi opiekować się emocjami zwykle, ale teraz utraciła taką możliwość. Może się zdarzyć też tak, że jakby ta osoba jest w pewnym sensie przeciwieństwem takiej emocjonalności. I to przeciwieństwo się zaznacza. Że ktoś normalnie jest taki uczuciowy i potrafi uczuciami się zajmować, jakby opiekować się za pomocą uczuć. Ktoś, kto przytuli, a nie ktoś, kto zrobi przelew na przykład, albo podrzuci pomysł do przemyślenia, albo poda coś do działania. To jest ktoś, kto opiekuje się za pomocą wsparcia emocjonalnego, to tu może być ktoś, kto jest właśnie tego pozbawiony i albo te emocje gdzieś się wylewają. Tak, tu sądzę, że odpowiedzi będą różne i trudno będzie określić, jaka jest właściwie ta emocjonalność. Jest to związane z walkami. Jest to związane ze starciami, jest to związane z tym, co tu musi się zakończyć. I dotyczy to głowy, to zdecydowanie dotyczy jakiegoś myślenia. Czegoś w głowie, czegoś w umyśle. I zdaje się, że ta królowa idzie na spotkanie z diabłem. Czym może być diabeł? To mogą być nasze uzależnienia. Coś, co przejmuje nad nami kontrolę, na przykład jakby taki gniew przejmował kontrolę nad kimś i ktoś się wtedy zachowuje trochę jak taki diabeł. I ten diabeł jest jakby taki bezpostaciowy, jakby trudno było zobaczyć jakąkolwiek postać tutaj. Karta jest odwrócona, więc może chodzić trochę o sprawę przeszłą, ale cały czas obecną, o kogoś, kto może był jakby nie do końca widoczny, może nie było widać całej tej postaci. Może ktoś się gdzieś ukrywał w tych różnych elementach. Albo jest też takie zjawisko, albo było takie całe zjawisko, które wydawało się przejmować kontrolę i de facto przejmowało w jakimś zakresie kontrolę nad czymś, może nad tą królową, może próbowało w jakimś sensie manipulować emocjami tej królowej. Te sprawy mogą być trochę przeszłe, ale cały czas aktualne. Jakby coś cały czas przechodziło do teraźniejszości. I tak jak mówię, podkreślam jeszcze raz, kłótnia, tu jest spór. Spór związany z działaniami w domu. Albo w innej takiej przestrzeni trochę jakby domowej, gdzie jest potrzebna jakaś struktura, jakiś układ i razem gdzieś w środku coś robimy w miarę stabilnie i czegoś tutaj zabrakło. I z tym brakiem związane jest jakieś rozwiązanie dylematu. Co to mógł być za dylemat? Ja dopytam. Co to mógł być za dylemat? Albo co to był za dylemat? Dylemat związany z zarządzaniem energią i opiekowaniem się działaniem. Może ktoś nie działał, nie opiekował się.
kto powinien się opiekować. Może ktoś się właśnie opiekował i tu był ten dylemat. Kto ma się na przykład opiekować? Różne możliwości mogły być. Moi drodzy, jakaś rada dla was w tym wszystkim? Albo tutaj powiązane sprawy. Nie ma co gwiazdorzyć, ale można troszeczkę spróbować wykorzystać swoje zdolności, które są jak magia. Także może powinniście przez chwilę zrezygnować z pokazywania może siebie albo czegoś. Przez chwilę nie jesteście tą gwiazdą. Ale jednocześnie możecie wykorzystywać te zdolności, które macie i pokazywać je innym, nawet jeżeli ci inni będą tacy trochę nie do końca zauważalni. Nie będziecie może na nich patrzeć, ale inni będą widzieć. Także możecie pokazywać, może gdzieś macie jakąś taką sferę, gdzie właśnie prezentujecie swoją pracę i to byłoby dla was dobre. Jeszcze chciałabym może coś jeszcze dla was. Jeszcze jedna rzecz, na którą warto, żebyście zwrócili uwagę. Że rzecz to nie jest właśnie na te dylematy sercowe, które zostały może rozwiązane już. Tak? Rozwiązane dylematy. Moi drodzy, nie chcę tak kończyć. Coś pozytywnego jeszcze, co was zaskoczy. Znowu śmierć i odwrócona karta śmierci. Ale słuchajcie, to jest jakby Feniks odradzający się z popiołów. Nie trzeba będzie się aż tak odradzać jak ten Feniks. Nie wszystko się kończy i to was pozytywnie zaskoczy. I jest w tym jakieś światło. Moi drodzy, wszystkiego dobrego wam życzę. Pamiętajcie, macie Słońce, Księżyc i Ascendent, także prawdopodobnie dla was mogą być też inne czytania. Jak sobie sprawdzicie za pomocą jakiegoś programu astrologicznego w sieci, czy jakiegoś astrologa, to możecie posłuchać wtedy też o innych częściach siebie. Wszystkiego dobrego. Cześć, pa.